Jeśli chcielibyście zobaczyć w tym odcinku, jak zrobić głośny wydech, to wyłączcie ten odcinek. W tym odcinku dowiecie się, jak zrobić ładną, estetyczną, końcową puszkę na 4 czarnych, zwykłych, niekarbonowych końcówkach do BMW M2 Competition. Po 2 latach użytkowania mojego samochodu postanowiłem zrobić z nim pierwszy materiał. Długo nie mogłem przyzwyczaić się do użytkowania samochodu BMW M ze względu na to, że wiąże się to z wieloma niedogodnościami. A ja chciałem ten samochód użytkować tak na co dzień, jako moje daily, a nie tak jak użytkuje to większość, czyli tylko do upalania i do zabawy. Ja tym samochodem zrobiłem około 20 000 kilometrów bezawaryjnie, przyzwyczaiłem się do niego, nawet można powiedzieć, że go polubiłem. Ale była w tym samochodzie jedna rzecz, która bardzo mi się nie podobała. Mianowicie końcowa puszka układu wydechowego, wielkie coś wiszące z tyłu pod zderzakiem, z którego wystają 2 malutkie końcówki. Dominik w swoim BMW M2 Competition chciał wykonać układ wydechowy, który nie będzie tak wyglądał jak seria, ponieważ jak zobaczymy na seryjne BMW M2, możemy zauważyć, że ten wydech wyraźnie odstaje poniżej linii zderzaka. Można powiedzieć kolokwialnie, że przypomina pampersa pod zderzakiem. Dominik chciał ukryć ten wydech tak, żeby był on jak najbardziej schowany, żeby nie było go widać. Pierwsze zadanie, jakie mieliśmy, to trzeba było zobaczyć, jak to wygląda fabrycznie i na bazie tego wybraliśmy miejsce, w którym będziemy łączyć nasz końcowy wydech z częścią już istniejącą, bo nie robiliśmy całego wydechu, tylko końcową sekcję. Na wysokości dyfra podjęliśmy decyzję, że to jest takie optymalne miejsce na łączenie z oryginalnym wydechem. Tłumik, który zastosowaliśmy, jest tłumikiem przelotowym, przez który przechodzą 2 rury. Cały wydech jest tak poprowadzony, żeby spaliny i fale akustyczne, które generuje sam silnik, wchodziły naprzeciwko siebie do tego wdechu, dzięki czemu uzyskujemy dodatkowe tłumienie za pomocą samych fal dźwiękowych. One ze sobą się zderzają wewnątrz wydechu i jednocześnie się wytłumiają. Dodatkowy aspekt, na którym zależało Dominikowi, to właśnie, żeby ten wydech był mimo wszystko cichy, ale jednak żeby miał taki charakter sportowego samochodu, jakiego można się spodziewać po BMW M2 Competition. Cały proces technologiczny wykonania takiego wydechu jest dość mozolny, ponieważ przy takiej ilości kolanek i łączeń, które mamy w tym przypadku konkretnie, trzeba to podzielić na dużo etapów. Wymaga to wielokrotnego zakładania wydechu na auto, ściągania, spawania na stole. Proces pasowania wszystkich kolanek i rur jest najbardziej czasochłonny, ponieważ w przypadku metody TIG bardzo istotne jest to, żeby wszystkie elementy przylegały do siebie niemal idealnie. W samochodzie wykonaliśmy tak zwany axial bar, jak to nazywają nasi koledzy ze Stanów Zjednoczonych. Co za tym idzie, po prostu nasz tłumik jest połączony z resztą układu wydechowego, który był fabryczny w tym samochodzie, na wysokości mniej więcej tylnej osi w okolicach dyferencjału. Zaraz za tym punktem w BMW M2 Competition znajdą się klapy wyciszające wydech, które otwierają się w trybie Sport Plus, aby ten przepływ spalin, przepływ też fal dźwiękowych wzmocnić i samochód robi się automatycznie głośniejszy. Ze względu na to, że zamienniki często są nikłej jakości, a ich montaż wymaga też zmian w oprogramowaniu sterowania silnikiem, po to, żeby je zgrać, żeby po prostu sterownik widział takie parametry, jak powinny być. Stąd też zostały one fabryczne i zostały one połączone z resztą wydechu. Żeby podtrzymać działanie końcówek wydechu, tak aby one generowały taką samą ilość, można powiedzieć, pary wodnej lub też spalin wychodzących z nich, końcówki zostały połączone ze sobą X-Pipe'em. Jedna z końcówek, która jest na klapie otwartej, przez którą przechodzą spaliny, generuje tym samym siłę ciągu, można powiedzieć, na drugiej końcówce, przez co generalnie przepływ tych spalin jest mniej więcej wyrównany. Takie X-Pipe stosuje się po to, żeby wyrównać ciśnienia między jedną a drugą stroną wydechu, tudzież na przykład tej końcówki. Całość została połączona z tłumikiem końcowym, który jest schowany bezpośrednio w wnęce, która występuje w podłodze bagażnika w BMW i tam generalnie dzieje się magia taka, że cały układ wydechowy jest poprowadzony naprzemiennie przez tłumik, przez jego środek, dzięki czemu dodatkowo wyciszają nam się dźwięki ze względu na to, że te fale akustyczne, które generuje silnik, zdarzają się same ze sobą wewnątrz tłumika, jeszcze w materiale tłumiącym w wygłuszeniu tego tłumika. Natomiast przy zamkniętej klapie oczywiście dalej wszystko tylko i wyłącznie przechodzi przez tłumik i wspomniany wcześniej X-Pipe generuje tak samo generalnie przepływ tych spalin poprzez końcówki zewnętrzne, gdzie teoretycznie występowałby tylko i wyłącznie przepływ spalin przy otwartych klapach. Dzięki zastosowaniu właśnie tego X-Pipe'a całość jest w formie tak jakby jednego wydechu, a nie podzielonego na sekcje oddzielne, w których jedna końcówka działa w momencie, kiedy mamy otwarte klapy, a druga końcówka działa w momencie, kiedy mamy klapy zamknięte.
Bardzo często jak ktoś słyszy wydech przelotowy, wtedy też stwierdza, że to na pewno będzie głośny wydech. Jest to zgoła błędne ze względu na to, że głównym aspektem tłumiącym, jeśli chodzi o układ wydechowy, jest po prostu wielkość tego tłumika. Nawet nie sama wielkość rury przechodzącej przez niego, tylko po prostu wielkość puszki, która jest dookoła tej rury zbudowana. Seryjna puszka w BMW jest bardzo dużych rozmiarów. Generalnie producent, widać, starał się zrobić samochód sportowy, który też będzie zdatny do jazdy na co dzień, jednocześnie spełniający normy zarówno jak i hałasu, tak i emisji. Więc tutaj ten wydech został wykonany zapewne w technologii komorowej, więc są tam pewne komory, które dodatkowo wytłumiają spaliny. Wydech przelotowy też może bardzo sprawnie wytłumiać hałas. Kwestia leży po prostu w wielkości samej puszki wydechu. Taką wielkość należy oczywiście dobrać do konkretnego samochodu, tak aby sprostać oczekiwaniom przede wszystkim właściciela i żeby też było to zdolne do zmieszczenia pod samochodem, bo niekiedy, wiadomo, możemy skonstruować układ wydechowy, który będzie bardzo duży, natomiast pojawia się takie ryzyko, że gdzieś tym wydechem możemy zahaczyć, przytrzeć, no i oczywiście coś uszkodzić. Jestem bardzo zadowolony z efektu. Według mnie powstało małe dzieło sztuki, które w dobie samochodów elektrycznych, ciągłej elektryfikacji i kopiowania samochodów, które wyglądają tak samo, jest rzeczą, można powiedzieć, absurdalną, bo jest to część samochodu, która jest niewidoczna. Tylko prawdziwi fani, pasjonaci dostrzegą to, że w tym samochodzie ktoś wykonał naprawdę kawał solidnej roboty i jadąc za takim samochodem od razu widać, że ktoś naprawdę się postarał, aby to dobrze wyglądało. Ile popełniłem błędów? Wszystkie. Jak można założyć wydech nie z karbonowymi końcówkami albo akcesoryjnymi M-Performance za 10, 15, 20 tysięcy złotych? Jak można zrobić dyfuzor, który jest wykonany z laminatu i polakierowany w piano blacka? Nie wiem, ja tak zrobiłem, mi się to podoba. Mi się nie podobają karbony na samochodach, które nie potrzebują tego karbonu. Jeśli samochód ma konstrukcję samonośną, karbon nie pełni żadnej funkcji, to jest to bez sensu. Jeśli dach jest z karbonu, to ma to sens, ale co daje dyfuzor tuningowy, który gdzieś tam wystaje po bokach samochodu? Wydaje mi się, że jest to po prostu przerost formy nad treścią. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego z tego odcinka. Tymczasem czas zutylizować opony tylne, które już nie nadają się do użytku. Został miesiąc zimy, ale założymy jakieś super fajne opony. Wrzucę wam linka, ile kosztowały, więc na pewno będą bardzo lepkie, kleiste i bardzo przyczepne. Po zrobieniu układu wydechowego grzechem byłoby go nie pokazać i nie zaprezentować. Więc zrobiłem pierwsze podejście i udałem się na drift stację. Jest to takie miejsce w Krakowie, gdzie można teoretycznie sobie pojeździć, podriftować na zamkniętym placu, ale niestety pisk opon przy kręceniu się w kółko jest na tyle głośny, że mało słychać tego wydechu. Ale nie odpuszczałem i zrobiłem drugie podejście. Drugim podejściem było udanie się na hamownię. Natomiast na hamowni dźwięk i głośność jest ogromna. Ja pierwszy raz byłem na hamowni, więc nie wiedziałem, że tam jest tak głośno i nie słychać tego wydechu. Lepiej jest to zdecydowanie wykonać w warunkach ulicznych. W związku z tym udaliśmy się z kolegą na taki zamknięty fragment drogi, na którym teoretycznie, nie przeszkadzając nikomu, zaprezentować w bezpiecznych też warunkach z bezpiecznymi prędkościami brzmienie układu wydechowego, który jest zrobiony u mnie. Czyli w zasadzie seryjnego układu wydechowego z zmienioną tylko puszką, przez to dźwięk jest w zasadzie, można powiedzieć, prawie taki sam jak seria. Natomiast u kolegi jest wydech pozbawiony wszelkiej ekologii, w zasadzie pusty od turbin do samego końca, z pozostawioną końcową puszką seryjną z powiększonymi tylko samymi końcówkami układu wydechowego, ale jest to piekielnie głośne. Skoro trafiłeś już do mnie na kanał, to warto kliknąć dzwoneczek, subskrypcję, tak aby być na bieżąco z materiałami, które się pojawiają u mnie na kanale. Będzie jeszcze kilka odcinków z M2 i wkrótce rusza również projekt CZ 487 dla tych bardziej złomiarzy, którzy pewnie większość ich jest u mnie na kanale.